Witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją odcinka, który oglądaliście parę tygodni temu odnośnie instalacji kart Broadcom. Natomiast dzisiaj skupimy się na kartach Wi-Fi, które kiedyś były kompatybilne. Są to karty bardzo stare albo takie, które w ogóle nie były używane przez Apple'a. I do kart tych musimy używać jeszcze dodatkowych sterowników. Natomiast sposób instalacji jest bardzo podobny do tego, co oglądaliście wcześniej w tym odcinku. I tutaj nie będziemy tego sposobu instalacji pokazywać, ponieważ zachęcam do obejrzenia pierwszego odcinka. Natomiast skupimy się na tym, co należy dodać, jakie sterowniki, aby te najstarsze karty, czy karty nie do końca kompatybilne z macOS zaczęły działać. I teraz odnośnie kart Magosa, o których będziemy tutaj mówić, to przygotowałem tutaj takie zestawienie. Zobaczcie, tu są wszystkie karty, które kiedyś były kompatybilne z systemem Magos. I teraz na systemie Tahoe w zasadzie wszystkie sterowniki zostały przez Apple'a usunięte. Także musimy stosować Open Call Legacy Patcher, aby wrócić się do stanu, jaki był w systemie Ventura, gdzie część tych sterowników jeszcze była dostępna. Ale karty, o których będziemy tutaj mówić, są jeszcze starsze i są to chipsety, które działały kiedyś na chipsecie, na systemie Catalina, High Sierra, El Capitan i tak dalej. I karty te wymagają jeszcze dodatkowych sterowników. Czyli oprócz tego, że zainstalujemy Open Call Legacy Patcher, musimy również doinstalować dodatkowe sterowniki. Takie podstawowe rzeczy, które tu były robione wcześniej, ale tam mówię, wróćcie się do pierwszego odcinka i tam jest dokładnie wszystko pokazane. Czyli tak, podstawowe takie ustawienia. SIP musi być wyłączony. Tu musi być parametr Amphipass Beta. Przechodzimy jeszcze do zakładki Kernel i tutaj tak, instalujemy te sterowniki iOS Schemy, Skywalk Family, Family Legacy Kext. No i oczywiście Amphipass Kext. Tego wszystkiego, jak to instalować, dowiecie się właśnie w pierwszej części tego wideo. Natomiast teraz przystępujemy już do instalacji. Pokażę Wam jeszcze tutaj, jak wygląda sprawa w monitorze systemowym. Zobaczcie, Bluetooth jest w ogóle niewidoczny. Wi-Fi jest również niewidoczne całkowicie. I teraz przygotowałem dla Was tutaj właśnie ten pakiet tych sterowników, który będziemy instalować. Najpierw wchodzimy do EFI. Tutaj sobie wrzucimy te wszystkie sterowniki. Dobra, sterowniki do Bluetootha jeszcze na razie zostawimy sobie na później. Otwieramy partycję EFI. Przechodzimy do zakładki Kernel. I tutaj wrzucamy ten Kext. I zobaczcie, on się tutaj dzieje na 3 takie jakby keksty. Dla porządku je sobie damy tutaj niżej. Tej kolejność również może mieć znaczenie, także róbcie tak dokładnie, jak ja to robię.
I teraz zobaczcie, mamy tutaj te 3 keksty i ważne jest, żeby wyłączyć ten 4360 injektor. To wyłączamy, natomiast te 2 zostają. Teraz zapisujemy i za chwilę wrócimy do nagrania. Restartujemy komputer po prostu. Jesteśmy już po restarcie systemu i zobaczymy, co się zmieniło. Zobaczcie na Wi-Fi i proszę, wszystko jest, wszystkie sieci dostępne, Airport, inne feature'y są oczywiście wspierane, ikonka się pojawiła, wszystko jest ok tutaj. I teraz zapomniałem Wam jeszcze powiedzieć, jaka to karta jest w tym komputerku. Przejdziemy sobie do Hackintosh Tool i pokażę Wam dokładnie model tej karty, ale oczywiście możecie instalować inne chipsety, tak było pokazane tam na początku. I zobaczcie, tutaj jest karta Broadcom BCM 94352Z, czy inaczej DW 1560. Jest to chip używany w laptopach Della. Czyli nie jest on dokładnie taki jak powiedzmy oryginalny chip Apple'a, który ma oznaczenie 4353, ale jest praktycznie taki sam w 99%. Tu mamy chipset 4353, tu jest 4352. Myślę, że różnice są tylko kosmetyczne, że ten chip był używany właśnie w laptopach Della, natomiast 4353 był używany w komputerach Apple'a, ale fizycznie czy tam sprzętowo one się prawdopodobnie niczym nie różnią. Czasami trzeba zrestartować 2 albo 3 razy, a najlepiej otworzyć sobie Hackintosh Tools i dla pewności kliknąć na tą ikonkę, gdzie tu jest Rebuild Kext Cache. Jak klikniemy na to i żeby nam te sterowniki nie weszły, to wtedy on te keksty jeszcze raz po prostu wprowadza. No i pomaga to po prostu w instalacji tych wszystkich kekstów tutaj. Wi-Fi. No, wszystko jest jak ma być. Klikamy na start i zobaczymy, jakie będą osiągi tutaj. No, czyli będzie gdzieś w granicach 400 megabitów na sekundę przy pobieraniu i około 60 przy przesyłaniu. I teraz przystępujemy do instalacji Bluetootha, który tutaj dalej jest niewidoczny. Czyli znów wchodzimy do Open Core Configurator. Otwieramy partycję EFI i tutaj w EFI do kekstów musimy wrzucić sterowniki do Bluetootha. Ten BCR Patch RAM i wrzucamy po kolei.
OK. Otwieramy plik config list. Przechodzimy do zakładki kernel. I wrzucamy te teksty po kolei. Czyli jeden tekst, drugi tekst i trzeci tekst. Wszystkie muszą być aktywne. Zapisujemy. I restartujemy komputer. I znów po restarcie systemu sprawdzamy Bluetootha. No zobaczcie, Bluetooth już jest widoczny. Vendor ID Apple, co wskazuje, że będzie on natywny z wszystkimi feature'ami Apple'a. Pod USB jeszcze zobaczcie, to jest chip BCM20702A0. Jeszcze wejdziemy tutaj. No, są tu podłączone jakieś głośniczki X-Mini, jakiś smartfon, wszystko jest OK. Czyli na tym instalację możemy już zakończyć. Wszystko działa, Wi-Fi działa, Bluetooth również. Jeszcze przypominam, iż jeżeli jakieś urządzenie będzie nieaktywne, to zawsze możecie wejść właśnie tutaj Hackintosh Tool, Utilities i kliknąć na to Rebuild Cache. Text Cache, to wtedy te teksty już na 100% się Wam zainstalują. I oczywiście zapraszam do korzystania z naszego sklepu internetowego, gdzie mamy wiele komputerów pracujących na systemie Magos. Oczywiście są to komputery PC, czasem szybsze od oryginalnych Maców i oczywiście kilka razy tańsze. Zapraszam również do korzystania z serwisu Hackintosha, gdzie rozwiązujemy wszystkie problemy, jakie mogą wystąpić w czasie instalacji. Instalujemy gotowe systemy na różne komputery, laptopy również. No i cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do korzystania z następnych tutoriali i dziękuję za uwagę.